We're ready? Ready. We're ready. All right. Hi, everybody. My name is Pete Woodcraft. Cześć wszystkim. Mam na imię Peter Woodcraft. Nazywam się Peter Woodcraft. And I'm a Shiatsu therapist and teacher of 20 years experience. I jestem nauczycielem i terapeutą Shiatsu z 20-letnim doświadczeniem. I can help you in two ways. I mogę Ci pomóc na dwa sposoby. First, with me, Po pierwsze, ze mną you will learn and understand the ancient wisdom and the modern science of both Shiatsu and TCM. nauczysz się i zrozumiesz zarówno antyczną mądrość, jak i współczesną naukę, na których opiera się Shiatsu i tradycyjna medycyna chińska. And secondly, I po drugie, I will show you and teach you how to use that knowledge in your day-to-day life and with your clients. pokażę Ci i nauczę Cię, jak wykorzystać tą wiedzę do pracy z klientem, jak i w Twoim życiu codziennym. All right, so as we already mentioned, and we'll mention again, we've been traveling around a bit recently. Tak, i jak już trochę wspomnieliśmy, ostatnio podróżowaliśmy And we had a short trip to the countryside here in Poland. i ostatnie dni akurat spędziliśmy na wsi. And we noticed various things which have given us an idea for tonight's live. I ta podróż dała nam trochę takich doświadczeń, które sprawiły, że dzisiejszy temat będzie taki, jaki będzie. So the first thing, and of course it's something a bit unusual for me because I don't think it's something you see so much, if at all, in the UK, is these dojinki. Więc po pierwsze, to czego doświadczyliśmy dość mocno w ostatnich dniach i to jest coś, czego Pete chyba nie miał szansy doświadczyć do tej pory w Anglii, bo nie jest to aż tak popularne, to wszędzie obecne są w tej chwili dożynki. Yeah, we saw some great ones on the roads, by the roads this last few days. But dożynki is a party, it's an event. It's an event, okay. Yeah, so what are these things then? then those are decorations. Decorations for dojinki. Excuse me. See, I don't really know. You see? Tak, także Pete właśnie teraz odkrywa, co to do końca są dożynki. No i przy okazji tych wszystkich dożynek wszędzie w okolicy były piękne dekoracje wszędzie dookoła, na wjazdach, na wyjazdach do miejscowości. So what they do is they make these fantastic decorations of straw and they decorate them to look like people, or we saw one that looked like a windmill. O tak. All sorts of cool ones this year. Tak, także mieliśmy możliwość pooglądać sobie przepiękne dekoracje stworzone ze snopków, z tych bali, słomy i siana. I część była w postaci ludzkiej, część była w budynki, no przepiękne. No. And the other things we noticed that gave us clues as to what's going on in the countryside were we heard and saw plenty of combine harvesters. I drugą rzeczą, która nas naprowadziła na dzisiejszy temat, to były wszędzie pracujące kombajny. And certainly more than once we got stuck in a line of cars behind a tractor. No i mieliśmy oczywiście też przyjemność utknąć w korku za traktorami. Także wszystko wokół. Yeah. So the conclusion is it's harvest time. Więc konkluzja jest następująca i jest to niepodważalne. Weszliśmy w czas zbiorów. Which means that we're moving into the next phase of the 5 elements. Co oznacza, że wchodzimy w kolejną fazę, w kolejny element w naszym cyklu 5 elementów. And that is the earth element. I jest to element Ziemi. So as we've mentioned in a previous live and also during our webinar, I jak już wspominaliśmy w poprzednim jednym live'ie i też w trakcie webinaru, Earth is connected very strongly with the whole, everything to do with food. Ziemia jest bardzo związana ze wszystkim, co dotyczy jedzenia. The harvest time is when we collect the food, so that's this connection to the earth element. Tak, i mamy ten czas zbiorów, kiedy właśnie zbieramy to, czym obrodziła ziemia, zbieramy plony. Yeah. It's also connected with, because of food, we can see the next connection. It's connected to the digestive system. Kolejnym powiązaniem z racji właśnie wciąż jedzenia to jest system pokarmowy, czyli element Ziemi mocno wiąże się z systemem pokarmowym. And then those of you who were with us during the webinar remember the build of the person who sort of typifies the earth element has strong, well-developed muscles.
I też te osoby, które były z nami w trakcie webinaru, omawialiśmy tam posturę osoby z elementu Ziemi i jak pamiętacie, to jest taka osoba mocno zbudowana, z mocnymi, dużymi mięśniami, silnymi. Yeah. And then the other connection we often like to mention is the strength of concentration and the ability to analyze. I kolejną charakterystyczną rzeczą dla elementu Ziemi, dla osoby z silnym elementem Ziemi, to jest umiejętność bardzo dogłębnego analizowania rzeczy. And then also during the webinar, we mentioned some of the most commonly occurring health problems for people with an imbalance in the earth element. No i też mówiliśmy troszkę o problemach, znaczy nie troszkę, tylko omawialiśmy problemy, z jakimi mogą się zmagać osoby, które mają nierównowagę w elemencie Ziemi. And one of those, very significant one, was, thank you, was muscle pain. I jednym z takich powszechnych i bardzo często spotykanych problemów osób z nierównowagą w elemencie Ziemi to są bóle mięśni. And muscle weakness. I też słabość mięśni. Okay, so when we think about muscle problems... Cześć, cześć, witajcie. Dobrze, to tutaj jeszcze się przywitamy, bo dołączacie cały czas na bieżąco. Tak, cześć Marta, cześć Sylwia, cześć Edyta. Tutaj jeszcze ktoś nam mignął, ale już w tej chwili nie widzę w międzyczasie, bo już mi się poprzesuwało. Także cieszymy się, że jesteście i bardzo, bardzo wszystkich pozdrawiamy. And just as a quick recap, we're talking about the earth element because it's harvest time. I takie króciutkie tylko wprowadzenie dla tych, co teraz dołączyli, to będziemy dzisiaj mówić o elemencie Ziemi, bo niepodważalnie nastąpił czas zbiorów. So we got to the point where we're thinking about muscle pain and weakness. I doszliśmy do problemów, z jakimi może się zmagać osoba z elementem Ziemi, i to jest słabość mięśni i ból mięśni. Yeah, now when we think about that, I think most commonly we tend to focus on the skeletal muscles, so the muscles of the body that give us movement. No i bardzo często jak my mówimy o mięśniach, to jednak koncentrujemy się na tych mięśniach szkieletowych, które dają nam możliwość ruchu. So we're thinking about clients with neck pain, with shoulder pain, with back pain, these sorts of things, where the muscles of the body are causing difficulty. I od razu stają nam przed oczyma, czy z własnego doświadczenia mamy osoby, które przychodzą z bólem karku, czy z bólem barków, czy to z bólem pleców, tak? Yeah. Takie mięśnie, które gdzieś się łączą z naszym ruchem. Mm-hmm. And, you know, in these situations, in these cases, working with the channels associated to the earth element is really, really useful. Yeah, it can really help reduce the pain and the weakness. I w tej sytuacji, jeżeli mamy taką osobę w swoim gabinecie, to bardzo, bardzo użyteczne i bardzo efektywne będzie na pewno praca z właśnie kanałami powiązanymi z elementem Ziemi. Ta praca przyniesie bardzo dużą ulgę takiej osobie. Always remembering this is one strategy of possible other strategies, but this is one really good strategy. No i to zawsze pamiętajmy, że to jest jedna z możliwych strategii. Tak, jest ich wiele, to jest jedna z tych, którą możemy obrać przy pracy z taką osobą. Okay, so, but then we can also think about other types of muscle in the body. Natomiast chcemy też zwrócić Waszą uwagę na inne mięśnie w naszym ciele. I'm thinking specifically of the smooth muscle. No i ja tu szczególnie myślę o mięśniach gładkich. Which builds the walls of and many parts of pretty much all the soft organs, the soft internal organs. O tych mięśniach, które budują ściany i też wiele innych struktur i rzeczy w organach miękkich, praktycznie w wszystkich organach miękkich, możemy powiedzieć. So we can think about the stomach. I tu możemy wspomnieć o żołądku, the small intestine, o jelitach, o licie cienkim, we can think about the uterus in women, o macicy u kobiet, we can think about the colon, o jelicie grubym, etc., etc. i tak dalej, i tak dalej. All of them, a big part of their structure is smooth muscle.
W przypadku każdego z tych organów bardzo dużą część stanowią mięśnie gładkie. So in this way, we can see at this point kind of a meeting of ideas from both TCM and from modern physiology. I tutaj możemy zauważyć, jak spotyka się właśnie ta antyczna mądrość tradycyjnej medycyny chińskiej z dokonaniami, z odkryciami współczesnej nauki. Yes, they talk about it in different ways, but they're talking about the same thing. I choć oni mówią o tym w różny sposób, inaczej może to nazywają, ale opisują dokładnie te same zjawiska, tą samą sytuację. And by the way, this is a really useful tip when you're talking with your clients and you want to describe something in TCM, but you're not quite sure how to say it. Use your knowledge of modern physiology as well. I tutaj taka dygresja, że jeżeli właśnie macie klientów i nie wiecie, jak z nimi rozmawiać o tradycyjnej medycynie chińskiej, i to jest pytanie, które też do nas często trafia i tu specjalnie Małgosię wywołujemy też. Także pozdrawiamy mocno Małgosię tutaj, bo ostatnio o to pytała też. I jeżeli nie wiecie, jak z nimi rozmawiać o tradycyjnej medycynie chińskiej, to jednym z takich wskazówek, jednym z dobrych sposobów jest to, żeby nawiązywać do współczesnej nauki, bo to jest coś dla nich bliższego. To jest coś, z czym się już zetknęli i pokazywać te połączenia. Yeah, it works for me. It's something I use very often and I find it very helpful. To jest coś, co ja też często używam i jest to bardzo pomocne. Okay, moving on. So then we can also say by extension, logically, we can go on to say that working with Shiatsu, using the channels of the earth element, can have a strong effect also on the digestive system. Wait a minute, I stopped somewhere. And Dear. Oops. Never mind, we'll go again. So working with Shiatsu on the channels of the earth element gives us has a very strong effect on the digestive system. Więc teraz wracając do tematu, to powiązanie z mięśniami daje nam tutaj bardzo efektywne narzędzie w sytuacji, kiedy my wykorzystujemy pracę na kanałach elementu Ziemi do pracy z problemami układu trawiennego. Exactly. So as a result of which we can have a powerful effect to help reduce various things. I w efekcie mamy bardzo silne i bardzo efektywne narzędzie, które pomaga nam zredukować czy też pomóc w różnych sytuacjach. For example, na przykład reflux. U osoby, która przychodzi z refluksem. Including the kind of the burning sensation from acid in the throat. I tutaj w to może się wliczać też to uczucie palenia w gardle, w żołądku, in stomach as well. In stomach as well, yeah. Abdominal pain. Bóle brzucha. In English, cramping, but we've discovered there's not really a tak, to skurcze, tak? Skurcze, no są różnego rodzaju skurcze, które się pojawiają w obrębie jamy brzusznej. Yeah. But also menstrual pain. We mentioned the uterus already. Menstrual pain as well. Też bardzo tutaj to będzie przydatne do pracy z bólem menstruacyjnym, właśnie jako efekt skurczu mięśnia macicy. Damian pisze, że bardzo ciekawa teoria. It's a very interesting theory for him. Thank you. Good. Dzięki, bardzo się cieszę. And we can even go on to a fairly complex chronic condition, and I really think Shiatsu can really help with this in many, many ways, IBS. I tutaj jeszcze też chciałbym wspomnieć taką chroniczną dolegliwość, w której Shiatsu może być bardzo, bardzo pomocne w wielu aspektach, i to jest zespół jelita drażliwego. Yeah. So you can see, I think, that the five elements theory it's a wide subject. There's a lot of material we can talk about. I tutaj, jak widzicie, cały czas się kręcimy wokół teorii 5 elementów, bo to jest bardzo, bardzo szeroki temat, bardzo szeroka idea, która może nam niezwykle pomóc w pracy z Shiatsu i w pracy ze zdrowiem czymś. It's very important to Shiatsu. I ona jest bardzo ważna dla nas w Shiatsu. And it does give us this incredibly powerful and effective tool
to help treat specific problems and health problems and to improve people's quality of life. I daje nam właśnie bardzo efektywne, bardzo skuteczne narzędzie do pracy w shiatsu, do pracy z ciałem, które poprawi jakość życia osób, które do nas przychodzą, naszych klientów. Yeah, for our clients and for us just in our day-to-day lives I także as well. dla nas, bo my równie dobrze możemy to wykorzystywać w naszym codziennym życiu, pomagając sobie. Yeah. In our first webinar, already a month ago? W trakcie naszego... No, not quite, 3 weeks ago. 1 sierpnia. 1 sierpnia. 3 weeks W trakcie naszego webinaru 1 sierpnia we gave you one strategy that you can use to help bring balance to the 5 elements. Tam między innymi podałem Wam jedną ze strategii, w jaki sposób możemy przywrócić balans w 5 elementach. And today we're excited to announce No i dzisiaj chcielibyśmy Was bardzo zaprosić to our next free webinar, na nasz kolejny webinar, which will be on the 29th of August. który będzie 29 sierpnia, tak jak tam w jednym z postów jednak się pojawiło. Data została. At 8:30. O godzinie 8:30 wieczorem, 20:30. Central European Time. Tak, czasu europejskiego. Anyone watching from a different time zone, it's possible, it's possible. Tak, także w Polsce godzina 20:30, jeśli będziecie dołączać z innych krajów, Anglia, Portugalia. Stany nawet były ostatnio, także to Rosja. już kwestia dopasowania tej godziny. So we're very excited to announce that and we hope you'll be able to join us. Także już dziś dajemy Wam znać, że 29 właśnie będzie ten webinar i mamy nadzieję, że będziecie razem z nami tam. And during that webinar, we're going to discover the next set of connections between the 5 elements. I w trakcie tego webinaru będziemy przedstawiać i odkrywać kolejną strategię pracy z 5 elementami. Well, yes, and the next strategy. The next set of connections and the next strategy. Sorry. Tak, będziemy odkrywać kolejne połączenia pomiędzy 5 elementami i budować kolejną strategię pracy z 5 elementami. It's going to be great. I'm really excited about it already. I ja już jestem bardzo podekscytowany tym tematem i tym wydarzeniem. Będzie świetnie. So please make a note in your diary. Także proszę, zróbcie notatkę w swoim kalendarzu. Check our Facebook page. Sprawdzajcie nasz fanpage. And your email for our newsletter. A także wasze skrzynki mailowe w poszukiwaniu naszego newslettera. For details of registration. Właśnie tam będą zawarte szczegóły co do rejestracji. Dlatego, że webinar, tak jak poprzednio, będzie zamkniętą formą i będą miały wstęp tylko osoby, które wcześniej się na niego zarejestrują. Yeah, so I'll just translate what she said, which is that like the last webinar, this one will be closed and by invitation only. So you have to register first so that we can then send you the link so you can go to the webinar room and join us. I jeszcze przypomnę, że webinar w przeciwieństwie do live'ów jest tylko na żywo, także nie będzie możliwości obejrzenia go później, więc bądźcie. Yeah, it's live and only live. It won't be available as a recording later. Tak, jeśli macie jakieś pytania w międzyczasie, czy to odnośnie tematu elementu Ziemi, czy pracy z elementem Ziemi, czy z mięśniami, czy to gładkimi, czy szkieletowymi, coś Wam się nasunęło w międzyczasie, to wpiszcie w komentarzu, my będziemy odpowiadać, ewentualnie też jeżeli coś Wam się pojawiło innego, czy to odnośnie webinaru, czy w ogóle, to wpuśćcie w komentarzu. A my jeszcze jedną rzecz. Can I translate what you just said? Of course. See, I'm so good at not saying too much in one go, but... Tak. Ja już zawsze Pitowi przypominam, żeby za długich wypowiedzi nie robił, żeby było mi łatwiej tłumaczyć, a sama się rozpędzam. Dobrze. Przepraszam. It's okay, darling. She's talked about if you've got questions, if you've got some questions, specific questions relating to the earth element, to the muscles, be the smooth muscles or skeletal muscles,
or wider general questions coming from the past webinar or about how to register for the webinar, please put comments underneath this video and we will respond to you as quickly as we can. There's a question. Or a comment. It's not a question, it's something what makes me blush. Marta wrote that you are really amazingly good together. That's very kind of you, Marta. Dzięki, Marta. To bardzo, bardzo We miłe. appreciate it. Tak, razem łatwiej niż osobno. Oh, definitely. Because when she's talking, I can be thinking and vice versa. Great. Tak, czasem ja się tylko wyłączę, jak Pit coś tam opowiada, ale dajemy radę. Dzięki ogromne. That's not what I said. Never mind. Nie. Okay, now we have another announcement. Tak, także jeżeli macie pytania, to wklepujcie teraz, a my damy wam jeszcze jedno ogłoszenie. Which is very pleased to announce dates for the Shiatsu Foundation course. I tutaj chcielibyśmy też przypomnieć, że już mamy daty kursu podstawowego, zapisy już trwają. It's from the 8th to the 12th of November. I kurs ten będzie od 8 do 12 listopada. In Warsaw. I wyjątkowo będzie w Warszawie tym razem. Yeah. We're going to teach you the four Shiatsu sequences. Będziemy się uczyć pracy w 4 sekwencjach. Pracy z Shiatsu w 4 sekwencjach. Yeah. The 4 golden rules of Shiatsu. Poznamy 4 złote zasady Shiatsu. We're going to give you an introduction to the theory of yin and yang. Wprowadzimy teorię yin i yang. And about qi. I qi. This energy. Tej energii. Yeah. And most of our focus is going to be practice, practice, practice. Natomiast główne nasze skupienie i nasza koncentracja będzie na praktyce, praktyce i praktyce. And above all else, fun. Lots of fun. A ponadto przede wszystkim na dobrym, fajnym spędzeniu czasu i zabawie. We look forward to seeing you.